Lipcową nocą 1944 roku 160 polskich partyzantów zajęło miasto, w którym stacjonowało 800 niemieckich żołnierzy. Nie tylko kontrolowali je przez całą noc, ale również stoczyli zwycięski bój z Niemcami i wywieźli z miasta niemałe łupy. Tę brawurową akcję przeprowadzili żołnierze Gerarda Woźnicy, który nie bez kozery posługiwał się pseudonimem Hardy. Prywatność w internecie to zagadnienie coraz bardziej aktualne. Pojawia się pytanie, czy jej zachowanie jest w ogóle możliwe. Na szczęście tak, a z pomocą przychodzą oprogramowania VPN, które oferuje patron dzisiejszego odcinka, firma Surfshark. Surfshark gwarantuje pełną anonimowość dla swoich użytkowników oraz brak śledzenia czy rejestrowania ich aktywności w przestrzeni wirtualnej, dzięki czemu mamy absolutną pewność, że pozostajemy anonimowi. Usługa Surfshark nie zapisuje takich danych jak adres IP, historia przeglądania, przepustowość, informacje o sesji, ruch w sieci czy data i czas trwania połączenia. Surfshark rejestruje jedynie minimalną liczbę informacji, które są usuwane z serwerów od razu po rozłączeniu. Brak rejestracji powoduje, że użytkownicy mają pewność, iż ich dane nie zostaną przekazane dalej, np. w ręce służb. Warto również zauważyć, że firma Surfshark nigdy nie ujawniła żadnych informacji na temat swoich użytkowników, o czym lojalnie informuje na swojej stronie internetowej. Ponadto firma nigdy nie padła ofiarą włamania czy ataku hakerskiego. Surfshark pozostaje więc w pełni bezpieczną i oferującą prawdziwą anonimowość firmą. Aby skorzystać z aplikacji Surfshark na wyjątkowych warunkach, wystarczy wejść na stronę za pomocą linku znajdującego się w opisie pod filmem, a następnie postępować zgodnie z instrukcją. Korzystając z mojego kodu otrzymacie Państwo 83% zniżki oraz 3 miesiące za darmo. Kod brzmi okupowana. Bądźcie czujni, bądźcie bezpieczni, szczególnie w sieci. Żołnierze Hardego wchodzili w skład Śląskiego Okręgu Armii Krajowej, którego największym zbrojnym ramieniem był oddział partyzancki o kryptonimie Surowiec. Oddział został sformowany 21 sierpnia 1943 roku, a podwaliny pod jego struktury położyli członkowie 2 Batalionu 4 Pułku Olkuskiego o kryptonimie Srebro, którym to batalionem dowodził Gerard Woźnica, pseudonim Hardy. Oddział partyzancki Surowiec odnotowywał ciągły napływ nowych ochotników w swoje szeregi. Nie bez znaczenia dla tego faktu była rosnąca sława oddziału, którą ten zdobywał za sprawą kolejnych akcji dywersyjnych. Surowiec dzielił się początkowo na 2, a od czerwca 1944 roku 3 kompanie, co było związane z dużą liczbą ochotników. Na czele pierwszej z nich stał podporucznik, a później porucznik Stanisław Wencel, pseudonim Twardy, a drugiej, w interesującym nas okresie, czyli od czerwca 1944 roku, podporucznik Józef Mrówka, pseudonim Mat, a trzeciej podporucznik Zygmunt Langosz, pseudonim Boruta. Każda z kompanii ulegała dalszym podziałom na plutony. Nad całością struktur dowództwo pełnił Gerard Woźnica, pseudonim Hardy. Hardy był rodowitym Ślązakiem. Urodził się 15 września 1917 roku w Jankowicach w powiecie rybnickim, jako syn Augustyna i Franciszki. W 1937 roku ukończył kurs Konińskiej Szkoły Małoletnich dla podoficerów piechoty Wojska Polskiego, otrzymując przydział do 20 Pułku Piechoty jako instruktor. Walczył podczas wojny obronnej 1939 roku, podczas której został ranny w bitwie pod Krasnym Stawem. Wraz z nastaniem okupacji Woźnica włączył się w struktury konspiracji działającej na terenie powiatu miechowskiego, a od grudnia 1940 roku włączył się w struktury Gwardii Ludowej PPS-u, operującej na terenie powiatu olkuskiego. Powiat olkuski, na którym operował oddział Hardego, był terenem niełatwym z jednego prostego powodu. Jego przedwojenne granice podczas wojny wchodziły z jednej strony w skład III Rzeszy Niemieckiej, a z drugiej powstałego w październiku 1939 roku Generalnego Gubernatorstwa. Mimo tego, że Generalne Gubernatorstwo było nazywane Nebenlandem, czyli krajem przybocznym i było ściśle uzależnione od III Rzeszy Niemieckiej, to jednak posiadało elementy, które odróżniały je od Generalnego Gubernatorstwa, a tym samym utrudniały prowadzenie konspiracji. Gubernatorstwo posiadało m.in. własne granice, inną taryfę celną i inny system walutowy. Przekroczenie granic wymagało posiadania stosownych dokumentów, którymi był albo paszport, albo kenkarta.
Mimo tych ekstremalnie trudnych warunków, Hardemu udało się zorganizować kilka naprawdę brawurowych akcji dywersyjnych. Warto w tym miejscu wymienić szereg różnego rodzaju akcji obronnych, jak i również wyrwanie się z 3-dniowej obławy, która została na niego urządzona w dniach 14-16 czerwca 1944 roku. Warto również wspomnieć, że oddział Hardego udzielił pomocy żołnierzom z batalionu Parasol, którzy przyjechali z Warszawy do Krakowa w celu przeprowadzenia, niestety nieudanego, zamachu na generała Wilhelma Kopego, czyli wyższego dowódcę SS i policji na całe generalne gubernatorstwo. Jedna z najbardziej brawurowych akcji oddziału Hardego miała zresztą przypaść niedługo po wspomnianej akcji batalionu Parasol. 25 lipca 1944 roku komendant Okręgu Śląskiego Armii Krajowej Zygmunt Janke pseudonim Walter przyjechał na inspekcję do obozu batalionu Hardego. Hardy od dłuższego czasu nosił się z zamiarem zaatakowania niemieckich magazynów w Wolbromiu. Przyczyny tego stanu były dość prozaiczne. Otóż latem 1944 roku odnotowano bardzo duży napływ ochotników do oddziału Hardego. Pod jego rozkazami znalazło się w końcu aż 200 żołnierzy, których trzeba było nie tylko wyżywić, ale również umundurować. Po konsultacji z Walterem, który wyraził aprobatę dla pomysłu Hardego, a co więcej zgłosił chęć uczestnictwa w niej, rozpoczęto opracowywanie jej planu. Jak wspominał sam Hardy, akcja ta miała dla nas duże znaczenie. Planowaliśmy odcięcie miasta przez przerwanie łączności telefonicznej, zamknięcie dróg, związanie ogniem garnizonu niemieckiego i opanowanie magazynów. Po załadowaniu wozów i ich odjeździe oddział miał wycofać się z miasta różnymi drogami, by zmylić ewentualny pościg. Sygnał rozpoczęcia akcji – 1 rakieta zielona, a zakończenia i wycofania się z miasta – 2 czerwone. Przedsięwzięcie było ambitne i faktycznie godne obserwacji. 6-tysięczny Wolbrom stanowił bowiem bardzo trudne miejsce do przeprowadzenia jakiejkolwiek akcji dywersyjnej, nie mówiąc już o zajęciu całego miasta, co przecież planował Hardy. Ponadto w Wolbromiu znajdował się bardzo silny garnizon niemiecki, w skład którego wchodziła 24-osobowa załoga posterunku policji granatowej, kilku bądź kilkunastu funkcjonariuszy gestapo, 70 żołnierzy Luftwaffe i kompania własowców, 18 strażników Werkschucu, 10 żandarmów polowych, jednostka remontowa Mocugu z Pilicy i batalion remontowy Wehrmachtu w sile aż 600 osób. Kolejnym problemem, tym razem natury kompetencyjnej, był fakt, że Wolbrom nie leżał na terenie Hardego. Miasto podlegało bowiem okręgowi krakowskiemu Armii Krajowej i tym samym Hardy musiał skonsultować się z przedstawicielami tych struktur. Nie było to specjalnie trudne. Woźnica spotkał się z dowódcą placówki w mieście, a zarazem oficerem dywersji obwodu Armii Krajowej Olkusz, plutonowym podchorążym Leonardem Wyjadłowskim, pseudonim Ziemia, który zadeklarował pomoc dla partyzantów Hardego, obiecując pluton dywersyjny i przeprowadzenie rozpoznania. Tym razem nie pozostawało nic innego, jak przeprowadzić akcję, której termin wyznaczono na noc z 25 na 26 lipca, co ostatecznie zatwierdził komendant Walter. Hardy wyznaczył do akcji 2 plutony z drugiej kompanii, co dawało mu wraz z obiecanym plutonem dywersyjnym z Wolbromia około 160 żołnierzy. 25 lipca o godzinie 21 obie grupy spotkały się nieopodal wsi Zabagnie, leżącej w odległości około 2 km od miejsca akcji. Tam też podzielono siły na 5 oddziałów, które otrzymały odrębne zadania. Na odprawie poinformowano jeszcze dowódców o ich obowiązkach oraz o całym planie odwrotu. Następnie kolumna polskich żołnierzy ruszyła na Wolbrom. Około godziny 22 partyzanci weszli do miasta, a poszczególne oddziały zajęły wyznaczone pozycje. U zbiegu ulic Pileckiej i Żarnowieckiej od straży przedniej odłączyła się drużyna Tadeusza Filipowicza, pseudonim Tadek, by jak najszybciej obsadzić wyznaczone jej stanowisko, czyli zbieg ulic Mariackiej, Miechowskiej i Piłsudskiego, gdzie mieli związać ogniem komisariat Policji Granatowej i Żandarmerii. W kilkanaście minut później w ulicę Żarnowiecką skręcił podporucznik Edward Pietrzykowski, pseudonim Guma, ze swoją grupą, którą wzmocniła sekcja KM-ów dowodzona przez Jerzego Miarkę, pseudonim Jaskółka. Guma otrzymał zadanie ubezpieczenia działań w mieście od strony Żarnowca, w rejonie muru kościelnego oraz przeprowadzenia rekwizycji w zbiornicy Jaj. Do plutonu Straży Przedniej dołączyły patrol łączności Szarego z zadaniem unieruchomienia urzędu pocztowego oraz 2 drużyny do obsadzenia stanowisk na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja z ulicami Krakowską i Piłsudskiego. Dla reszty oddziału Hardy zarządził krótki postój. W tym czasie dołączył tabor, który po rozpoczęciu akcji ulicami Bożniczą, Konopnicką i Krakowską miał przejechać na zaplecze magazynów przedsiębiorstwa Rolnik.
Sam Hardy konno podjechał na Wolbromski rynek, gdzie podporucznik Józef Mrówka, pseudonim Mat, zameldował o obsadzeniu ulic Ligockiej i Listopadowej, co oznaczało, że wszystko idzie zgodnie z planem. Tym samym Hardy polecił żołnierzowi o pseudonimie Wołodyjowski przygotować zieloną rakietę. Po chwili została ona wystrzelona, dając sygnał do rozpoczęcia akcji. Dowódca patrolu łączności, żołnierz o pseudonimie Szary wraz z kierownikiem elektrowni w Wolbromiu, Stanisławem Kotulskim i Józefem Kłękiem, pseudonim Kwiatek, poprzecinali druty na słupie zbiorczym przed budynkiem poczty, unieruchamiając tym samym łącznicę urzędu pocztowego. Po tym nastąpiło właściwe uderzenie. Polscy partyzanci związali ogniem policję granatową, oddziały żandarmerii oraz wojska. Jednakże zastanawiało ich, dlaczego pozostałe niemieckie siły nie przystąpiły do ataku. Jak wspominał Walter, zastanawiało nas, że kompania Kałmuków i żołnierze Luftwaffe nie weszli dotychczas do akcji. Kwaterujący w fabryce gumy batalion remontowy Wehrmachtu ograniczył się do oświetlenia przedpola. Załoga niemiecka w szkole po pierwszych strzałach w rynku i stwierdzeniu, że wokół są partyzanci, wygasiła światła i ściągnąwszy wartownika zabarykadowała się wewnątrz budynku. Od strony fabryki gumy było cicho. Batalion remontowy nie podjął żadnych działań. Za sprawą skutecznego ostrzału niemieckich punktów droga do magazynów była wolna. Ich penetracji podjął się specjalnie wydzielony oddział, któremu towarzyszył zresztą Walter. Jednakże podczas opróżniania magazynów nagle pojawiła się ciężarówka pełna gestapowców, która jednak szybko została unieszkodliwiona przez polskich partyzantów. Jak się później okazało, gestapo w Miechowie otrzymało co prawda meldunek o zajęciu przez partyzantów Wolbromia, jednakże na swoją zgubę potraktowali go jako fałszywkę, uważając, że ma on na celu wyprowadzenie sił niemieckich z Miechowa. Pomyłka ta wiele Niemców kosztowała. Po zneutralizowaniu wspomnianego zagrożenia przystąpiono do zwinięcia akcji. Wszystkie magazyny były już puste. Podporucznik Guma sformował kolumnę taborów i o 2:30 wraz z plutonem ochrony okrężną drogą wyruszył w kierunku obozu. O godzinie 3:30 Hardy dał rozkaz do całkowitego zakończenia akcji, co obwieściły dwie wystrzelone w powietrze rakiety, tym razem barwy czerwonej. Dla żołnierzy był to jasny sygnał do zakończenia akcji. Jak wspomina Hardy, Wolbrom pożegnano po ułańsku, ostrzeliwując po raz ostatni okna budynku, w którym znajdowała się policja oraz niemiecka żandarmeria. Wycofanie z miasta trwało około 30 minut. O godzinie 4 ostatnia grupa zgłosiła się w punkcie zbornym. Sprawdzono stany. Strat własnych nie było. Oddział miejscowy po zdaniu i ukryciu broni wrócił z kolei do miasta. Kompanie partyzanckie marszem przez Rzędziny i Załęże powróciły do leśnego obozu. Akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Bez dwóch zdań. To, czego dokonał oddział Hardego w Wolbromiu, zasługuje na pełne uznanie. Zdobyto 6 wozów pełnych obuwia oraz materiałów, w tym przede wszystkim materiału drelichowego, dzięki któremu można było później uszyć mundury. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt zdobycia 15 wozów pełnych żywności, dzięki której można było później przeżyć w lesie. Samą akcję Hardy podsumował następująco. Ze zdobytego drelichu drużyna sanitarno-gospodarcza w Bydlinie uszyła mundury. Pracą kierował Maciej Mędrek, pseudonim Pęk. Bluzy do mundurów szyły nauczycielka z Bydlina, Maria Malecka, pseudonim Orlik, Alicja Mędrek, pseudonim Diana, Wanda Mędrek, pseudonim Jutrzenka, pani Kalinka i kilka innych dziewcząt. Tym dzielnym kobietom, które w krótkim czasie uszyły 108 bluz, kilka plutonów oddziału partyzanckiego Surowiec, zawdzięczało jednolite umundurowanie. Oddział Hardego zarezerwował dla siebie tylko niezbędną część łupów. Resztę oddano na potrzeby lokalnych oddziałów Armii Krajowej i batalionów chłopskich. Oddział Hardego spisał się na medal, co zauważył oczywiście dowódca Walter, wystawiając mu najwyższą notę. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Justynę Stopińską, Ewelinę Siemińską, Marzenę Ciuruś i Annę Unruk-Cichoń oraz panów Marcina Smajka, Piotra Luberę, Damiana Dziedzica, Adriana Martynowicza, Piotra Bulicę, Jana Strzeszka, Huberta Walasa i kanał Good Times Bad Times, użytkownika Dźwiedziu, Huberta Kędziorka, Adriana Flora, Rudolfa Miczkę, Pawła Łabno, pana Toma Whitley'ego oraz użytkownika CryptoGranny. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.